jakby w momencie, kiedy poproszono mnie o złożenie propozycji do pawilonu polskiego, tak zwanego na Praskiej Kwadrynale, zaproponowałem pracę kolektywną. 7 osób, które postanowiło rozwinąć początkową ideę projektu Look Around, czyli spójrz dookoła. Czyli w kontekście na przykład Praskiego Kwadrynale, który jest wystawą scenografii, to jest jakby prośba o skupienie się na tym, co mamy, a nie budowaniu nowych światów. We can walk together and let's keep silence and just like listen and walk. And now I want to invite you for a slow walk, to slow down. We'll like be tuning in to the landscape here. And listen to the wind that is here, the air that is in your body. We were moving, we are observing the movements in the space, we are standing still, and now let's see where the map will take you, where the movement will take you. Nas rzeczywiście tutaj zainteresowała przestrzeń, w której się Praskie Kwadrynale odbywa, czyli dawna rzeźnia w Holeszowicach. I te zwierzęta wszystkie, które tymi ulicami, po których dzisiaj chodzą ludzie, na których w kontekście PQ bawią się, spędzają wolny czas, konsumują, były ustawiane w kolejki, świnie, krowy, natomiast w budynkach odbywało się rzeźnicza obróbka zwierząt, czyli zabijanie ich i robienie z nich jedzenia. There is clearly something going on behind the fence, in between the walls of the buildings, in the web formed by roots. The soil is bursting with possibilities. Here everything what has happened, what will happen, is happening now. Art, it never stops. It's two sides. It's four chambers. Not like a piece of architecture, nor like a device. Standing here, I could imagine the underworld, under skin, under roots, vibrant, invisible matter. Jesteśmy pod byłym składem skór. Tutaj przechowywano skóry zwierząt zabijanych w rzeźni. Kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy do tego miejsca, to bardzo nas zainteresowały te ściany. To jest wszystko takie jakby odpadające, takie warstwowe, tak jakby sam ten budynek miał skórę. I sam ten budynek był pełen śladów tego, co kiedyś tutaj było. I zaczęliśmy właśnie myśleć o tych niewidocznych śladach, o tym, w jaki sposób rzeźnia otwiera nas na różne opowieści związane z przemysłem produkcji mięsa, związanym z tym, jak współczesna produkcja mięsa wpływa na globalne ocieplenie. Te różne ślady, bardzo małe i bardzo duże, pozwalały nam też myśleć o tym, w jakim sensie procesy, które wydarzają się w jednej rzeźni w Europie Środkowo-Wschodniej, wpływają na globalne, a nawet planetarne procesy. Więc skakaliśmy pomiędzy skalami, w których można wyobrażać sobie świat.
Yeah, exactly. Że wydaje mi się, że w tych czasach, w których żyjemy teraz, i wiem, że to brzmi bardzo tak górnolotnie, jest bardzo dużo potrzeba utrzymywania tego rodzaju uważności i tego trybu percepcji, jaki mamy wobec sztuki, wobec innych zjawisk. To znaczy uruchamianie takich emocjonalnych reakcji, przejmowanie się losem, bo na tym w gruncie rzeczy opiera się bardzo duża część teatru zachodniego, czyimś. Powinniśmy zacząć przenosić też po pierwsze na te istoty zamieszkujące Ziemię, które nie są ludźmi, ale też na większe całości rzeczywistości, do których należą na przykład ekosystemy. Za pomocą geolokacyjnej aplikacji po prostu jesteśmy w stanie zaproponować ludziom alternatywny dźwięk do tego, co ich otacza, z jednoczesnym uwzględnieniem tego, co jest właśnie dookoła, co jest tym soundscape'em, takim przestrzeni, w której się poruszają. I ta aplikacja Echoes geolokacyjnie uruchamia kolejne dźwięki, które proponujemy. Są to z jednej strony instalacje dźwiękowe zaproponowane przez zaproszonych artystów Marcina Demitera, Olę Rzepkę i Pawlę Blastową z Czech. Z drugiej strony jest to owoc naszej współpracy z nimi, gdzie teksty, które napisaliśmy do tych spacerów i lokalizacje, które zaproponowaliśmy, właśnie przenikają się z dźwiękiem. Look around is not just the title or the proposition for your attention, it's also an invitation to go out, not to escape from somewhere to elsewhere, but rather connect with those spaces. I see plenty of materials, humans, human creations, human work. I see objects and more than humans' bodies they are used. I see money, I see waste, I see art pieces. They are humans, visitors, creators, security guards, inhabitants of the city. Maybe I can see a bit of nature in the cracks of the pathways, architecture. Interesujące jest funkcjonowanie tego miejsca dzisiaj, czyli miejsca jako otwartego dla wszystkich mieszkańców, miejsca bardzo nieformalnego pod kątem tego, co się dzieje pomiędzy budynkami. I to mnie w sumie od początku interesowało, ta samowystarczalność albo mikrourbanistyczność tej przestrzeni. No, it will be weird. This is the problem, that this wall. And I was already clear. Publikacja jest pierwszym elementem tego projektu, nad którym zaczęliśmy pracować. Nie mieliśmy na początku jasnego, znaczy takiego dokończonego, dopiętego pomysłu na to, jak ona ma wyglądać. Najpierw wymyśliliśmy jej pierwszą część, czyli ćwiczenia. Potem pojawił się pomysł na kolejną część, Traces, która dotyczy researchów czy projektów badawczych, które każde z nas rozwijało w ramach tego projektu, trochę wychodząc od tej wspólnej tematyki, idąc w taką stronę, która nas jakoś najbardziej interesuje. Punktowo też pracowaliśmy w jakichś takich grupach czy podzespołach. Część Traces to są zapisy, tak, w formie esejów wizualnych, esejów tekstowych, jakichś kolaży, map, bardzo, bardzo różne formy wykorzystywaliśmy do tego, żeby trochę ująć sposób, w jaki pracowaliśmy, i zasadniczym jakby takim pomysłem na to Traces jest właśnie to, że one są fragmentami researchu czy procesu badawczego, więc to są takie otwarte formy, które jakby szkicują jakiś problem, zaczynają coś, są taką próbką,
ale sobie nie roszczą też pretensji do tego, żeby być domkniętymi. Są raczej propozycje pewnych sposobów myślenia czy podejścia do tematu. I na końcu taki rodzaj wizualizacji dotyczący tego, jak sobie wyobrażaliśmy naszą wystawę i taki krótki tekst dotyczący tego, jak ta wystawa będzie wyglądać na etapie, w którym intensywnie już o tym dyskutowaliśmy, natomiast nie mieliśmy nadal pełnego obrazu. Także to też jest taka przestrzeń, w której są zapisy różnych naszych myśli, pomysłów, rzeczy, które się po prostu nam objawiły po drodze, które w ten sposób mogą z nami zostać. Publikacja była tak naprawdę wizualną rejestracją i wstępem do tego języka, który jesteśmy w stanie zobaczyć w polskim pawilonie, który jest po części częścią archiwum procesu naszych wizualnych poszukiwań. Dla nas ważnym punktem wyjścia było to, żeby ta część materialna pracy pochodziła z czegoś, co już istnieje, żeby nie była nadbudowywaniem rzeczywistości, tylko była czymś, co składa się z resztek tej rzeczywistości, tworząc nowy świat i nowy rodzaj opowieści. I wystawa, którą widzimy, jest formą narracji, jest formą opowieści, która jest jakby bazą do pozostałych narracji umieszczonych w przestrzeni. Więc oprócz tego, że mamy wizualne archiwum, które jest takim archiwum kontekstów naszej pracy i jest w formie fotografii, notatek, mamy rzeźbę, która jest bardziej symboliczna i jest jakby takim symbolem takiej topniejącej rzeczywistości, czy jakby takiej przemiany świata, czy jakby takiej tymczasowości tego, co jesteśmy w stanie zastać. Oraz mamy też piasek, który też podczas wystawy ulega tak naprawdę nieustającej przemianie związanej z ruchem ludzkim. To ten projekt w kontekście, jeżeli pojawia się w kontekście scenograficznym, to myślę, że jest też o tym, jakie implikacje ma mówienie o przestrzeni i pokazuje, że mówienie o przestrzeni jest mówienie o absolutnie bardzo wielu kwestiach etycznych, o kwestiach lokalnych, globalnych, o tym, w jaki sposób się poruszamy, co jemy, co ubieramy, w jaki sposób też funkcjonujemy w tych miejscach, na których bardzo mało też skupiamy uwagi. Więc mam poczucie, że ten projekt jest gotowy, ale mógłby też zostać przygotowany na nowo, w tym sensie, że dostosować się do nowych okoliczności i nowych kontekstów. I could imagine the underworld, under skin, under roots, vibrant, invisible matter.